Witajcie w nowym rankingu 20 najlepszych skoczków w historii. Poprzedni tego typu ranking stworzyłem 2 lata temu, więc przyszedł już czas na jego odświeżoną wersję. W stosunku do poprzedniego rankingu i jego punktacji zaszło kilka istotnych zmian. Aby nie zabierać zbyt dużo czasu, szczegółową punktację umieściłem w opisie filmu, więc każdy może się z nią teraz zapoznać. Najważniejsze zmiany to więcej punktów za zwycięstwo w Pucharze Świata oraz zmniejszenie liczby punktów za miejsca drugie i trzecie przy wielu trofeach. Zmiany te oparte są przede wszystkim o Wasze opinie i uwagi pod poprzednim rankingiem. Osobiście uważam, że zmiany te bardzo pozytywnie wpłynęły na ranking, zwłaszcza w kontekście czołówki, która poukładała się bardziej sprawiedliwie. Istotną zmianą, o której muszę jeszcze wspomnieć, jest uwzględnienie w rankingu Pucharu Świata w lotach z lat 2003-2008, kiedy nie był oficjalnie wręczany, a także wszelkich tymczasowych turniejów, jak turniej czeski, szwajcarski, nordycki czy rower. Wszystkie tymczasowe turnieje podlegają tej samej punktacji. Do rankingu nie są brane pod uwagę mini turnieje takie jak Willingen 5, TTZ Neustadt 5 czy Planica 7. Ponadto dodatkowe 10 punktów jest rozdawane zawodnikom, którzy skompletowali w swojej karierze tzw. Wielkiego Szlema Skoków, czyli Puchar Świata, Złoto Olimpijskie, Złoto Mistrzostw Świata i turniej 4 skoczni, a także skoczkom, którym udało się wygrać wszystkie 4 konkursy jednej edycji turnieju 4 skoczni. Jeżeli chodzi o kryteria oceniania, to by było na tyle. Tak więc przechodzimy już do nowego rankingu 20 najlepszych skoczków w historii. Nasz nowy ranking otwiera Słoweniec Primož Peterka, który zanotował w ten sposób spadek o 1 pozycję w stosunku do rankingu sprzed 2 lat. Na jego koncie pojawiło się 61 punktów. Do jego trofeów należą 2 kryształowe kule za zwycięstwo w Pucharze Świata, wygrany turniej 4 skoczni, mała kryształowa kula za Puchar Świata w lotach oraz 3. miejsce w tym cyklu. Peterka wygrywał w swojej karierze 15 konkursów, natomiast na podium stawał 32 razy. Na miejscu 19 witamy zupełnie nowego gościa w rankingu, który podczas tworzenia poprzedniego nie miał na swoim koncie choćby 1 punktu. Jest nim oczywiście Ryoyu Kobayashi, który kompletnie zdominował sezon 2018-19. Na jego koncie znalazły się 64 punkty. Sukcesy młodego Japończyka to kryształowa kula za Puchar Świata oraz 3. miejsce. Zwycięstwo w turnieju 4 skoczni, mała kryształowa kula za Puchar Świata w lotach, a także zwycięstwo oraz 2. miejsce w turnieju Row Air. Dodatkowe 10 punktów należy mu się za zwycięstwo we wszystkich konkursach jednej edycji turnieju 4 skoczni. Ponadto ma na swoim koncie 16 triumfów i 29 miejsc na podium. Przeskakujemy teraz na miejsce 18, a jest na nim sklasyfikowany Espen Bredesen, który zanotował awans o 1 pozycję. Uzbierał na swoje konto 67 punktów. Jest on zdobywcą Pucharu Świata, złotego i srebrnego medalu olimpijskiego, złotego medalu Mistrzostw Świata, turnieju 4 skoczni oraz srebrnego medalu Mistrzostw Świata w lotach. Dodatkowe 10 punktów przyznajemy mu za skompletowanie Wielkiego Szlema, co jest zasługą zaledwie 5 skoczków w historii. Wygrywał 8 konkursów Pucharu Świata i 21 razy stawał na podium. Na miejscu 17 zastajemy Niemca Severina Freunda. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego rankingu aż o 3 pozycje. Zgromadził zaledwie o 1 punkt więcej od Bredesena, czyli 68 punktów. W jego dorobku znajduje się zwycięstwo, a także 2. i 3. miejsce w Pucharze Świata, złoty i srebrny medal Mistrzostw Świata, 2. miejsce w turnieju 4 skoczni, złoty medal Mistrzostw Świata w lotach, a także 2. miejsce w Pucharze Świata w lotach. Niemiec wygrywał 22 konkursy i 53 razy stawał na podium. Miejsce 16 zajmuje 2. i ostatni Japończyk w tym zestawieniu, czyli Kazuyoshi Funaki. Zanotował więc spadek o 1 miejsce, a w jego dorobku znajduje się 70 punktów. Funaki zajmował 2. i 3. miejsce w Pucharze Świata. Jest mistrzem i wicemistrzem olimpijskim, mistrzem świata, zdobywcą turnieju 4 skoczni oraz 2. miejsca w tym cyklu. Mistrzem świata w lotach, a także zdobywcą 2. i 3. miejsca w Pucharze Świata w lotach. Ponadto wygrywał i zajmował 2. miejsce w turnieju nordyckim. 15 razy stawał na najwyższym stopniu podium, a łącznie zajmował miejsca w czołowej trójce 38 razy. Na miejscu 15 sklasyfikowany został Austriak Armin Kogler. Jest to pozycja o 1 wyższa od poprzedniej. Zgromadził 72 punkty do rankingu.
Dwukrotnie zdobywał kryształową kulę za Puchar Świata, a także był w nim drugi i trzeci. Zdobywał złoty i brązowy medal Mistrzostw Świata, zajmował drugie miejsce w turnieju 4 skoczni oraz zdobywał złoty i srebrny medal na Mistrzostwach Świata w lotach. Zwyciężył też w turnieju szwajcarskim. Wygrywał 13 konkursów i 37 razy stawał na podium. Pozycja 14 należy do obecnego szkoleniowca Austriaków, czyli Andreasa Feldera. Były reprezentant Austrii znalazł się więc niżej o 2 miejsca. Jego dorobek do naszego rankingu to 80 punktów. Felder jest posiadaczem jednej kryształowej kuli, ale zajmował również drugie i aż 4-krotnie trzecie miejsce w Pucharze Świata. Jest mistrzem oraz wicemistrzem świata. Zajmował drugie miejsce w turnieju 4 skoczni, zdobywał złoty medal na Mistrzostwach Świata w lotach, a także zwyciężał i zajmował trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach. Jest także triumfatorem turnieju szwajcarskiego. Zwyciężał w zawodach 25-krotnie i 51 razy stał na podium. Miejsce 13 zajmuje drugi i ostatni w tym rankingu reprezentant Słowenii, czyli Peter Preuss. Oznacza to dla niego spadek o 2 pozycje. Wynik punktowy Słoweńca wynosi 88. Preuss posiada jedną kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Zajmował w nim również dwukrotnie drugie miejsce. Posiada srebrny i brązowy medal olimpijski, a także srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata. Wygrywał i zajmował trzecie miejsce w turnieju 4 skoczni. Jest mistrzem świata w lotach i zdobywcą brązowego medalu. Aż 3 razy wygrywał małą kryształową kulę za Puchar Świata w lotach. Triumfował w zawodach 23 razy i aż 55 konkursów kończył na podium. 12 miejsce w rankingu przypadło dla Svena Hannawalda. Były niemiecki skoczek znalazł się więc wyżej o 1 pozycję, a na jego konto wlatują 92 punkty. Jest on najwyżej sklasyfikowanym skoczkiem tego rankingu, który nie ma w posiadaniu kryształowej kuli. Zajmował za to dwukrotnie drugie miejsce w Pucharze Świata. Hannawald jest również wicemistrzem olimpijskim oraz wicemistrzem świata. Wygrywał i 2 razy był drugi w turnieju 4 skoczni. Jest dwukrotnym mistrzem świata w lotach i 1 raz zdobywał na nich srebrny medal. Tak samo jak jego poprzednik Peter Preuss, aż 3 razy wygrywał Puchar Świata w lotach. Zajmował też pierwsze, drugie i trzecie miejsce w turnieju nordyckim oraz wygrywał letnie Grand Prix. Dodatkowe 10 punktów doliczamy mu również za wygranie wszystkich konkursów jednej edycji turnieju 4 skoczni. W pojedynczych konkursach Pucharu Świata był najlepszy 18 razy, a na podium stawał 40-krotnie. Na miejscu 11 znalazł się rodak Hannawalda, który skakał razem z nim w kadrze. Chodzi oczywiście o Martina Schmidta, który spadł o 1 pozycję względem starego rankingu. Jako pierwszy przekroczył próg 100 punktów i ma ich na swoim koncie 104. 2 razy wygrywał Puchar Świata w skokach i raz zajmował w nim drugie miejsce. Jest dwukrotnym mistrzem i dwukrotnym wicemistrzem świata. 2 razy zajmował trzecie miejsce w turnieju 4 skoczni. Zdobywał srebrny medal na Mistrzostwach Świata w lotach, a także dwukrotnie wygrywał Puchar Świata w lotach. Był też 2 razy trzeci w turnieju nordyckim. Wygrywał łącznie 28 konkursów i 52 razy stał na podium. Nadeszła pora na czołową dziesiątkę naszego rankingu, a otwiera ją zawodnik, który awansował w nim aż o 7 miejsc. Jest nim Austriak Stefan Kraft, który dorobił się 108 punktów. Kraft 2 razy wygrywał Puchar Świata, raz był drugi i raz trzeci. Jest dwukrotnym mistrzem i dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Triumfował w turnieju 4 skoczni, zdobywał brązowy medal na Mistrzostwach Świata w lotach i 2 razy wygrywał małą kryształową kulę za Puchar Świata w lotach. Jest również zwycięzcą turnieju Row Air i 1 raz zajmował w nim drugie miejsce. Wygrywał 21 konkursów Pucharu Świata i 71 razy stawał na podium. Na miejscu 9 znalazł się kolejny Austriak Thomas Morgenstern. Zachował więc swoje miejsce z poprzedniego rankingu. Jego dorobek wynosi aż 122 punkty. Morgenstern dwukrotnie wygrywał Puchar Świata i raz zajmował w nim trzecie miejsce. Jest złotym medalistą olimpijskim, mistrzem, wicemistrzem i brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Wygrywał turniej 4 skoczni oraz kończył go 3 razy na drugim i raz na trzecim miejscu. Zdobywał brązowy medal na Mistrzostwach Świata w lotach i zajmował trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach. Jest triumfatorem turnieju nordyckiego i zdobywcą trzeciego miejsca.
Aż 3 razy wygrywał letnie Grand Prix. Za zdobycie wielkiego szlema skoków doliczamy mu 10 punktów. Pojedynczych zwycięstw Morgenstern ma na swoim koncie 23 oraz aż 76 konkursów zakończonych na podium. Miejsce 8 zajmuje już trzeci z rzędu Austriak, czyli Andreas Goldberger. Tak samo jak jego poprzednik zachował swoje miejsce ze starego rankingu, a jego zdobycz punktowa wynosi 127. Goldberger jest trzykrotnym zdobywcą kryształowej kuli. Zajmował również trzecie miejsce w Pucharze Świata. Ma w swoim dorobku brązowy medal olimpijski, a także 2 srebrne i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata. Dwukrotnie wygrywał turniej 4 skoczni, a także zajmował w nim drugie i trzecie miejsce. Jest mistrzem i wicemistrzem świata w lotach. Zdobywał 2 małe kryształowe kule za Puchar Świata w lotach i zajmował w nim drugie i trzecie miejsce. Wygrywał letnie Grand Prix oraz zajmował drugie miejsce w turnieju nordyckim. Zwyciężał w sumie w 20 konkursach i 63 razy stawał na podium. Na miejscu 7 znalazł się jedyny w tym zestawieniu Szwajcar Simon Ammann. Oznacza to spadek o 1 pozycję przy 134 zdobytych punktach. Ammann ma w swoim dorobku 1 kryształową kulę, a także drugie i trzecie miejsce w Pucharze Świata. Przede wszystkim jest jednak znany ze zdobycia 4 złotych medali olimpijskich, czego dokonał jako jedyny w historii. Jest również mistrzem, wicemistrzem i dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Zajmował 2 razy drugie i 2 razy trzecie miejsce w turnieju 4 skoczni. Zdobywał złoty medal Mistrzostw Świata w lotach i aż 4 razy zajmował trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach. Ponadto wygrywał i 3 razy zajmował trzecie miejsce w turnieju nordyckim. Triumfował także w letnim Grand Prix. 23 razy zwyciężał w pojedynczych zawodach i aż 80 razy stawał na podium. Czas na miejsce 6, a na nim najwyżej sklasyfikowany w tym rankingu reprezentant Niemiec, czyli Jens Weißflog. W stosunku do poprzedniego rankingu zanotował spadek o 1 pozycję, a na swoje konto zapisał aż 163 punkty, czyli znacznie więcej od swojego poprzednika. Weißflog 1 raz wygrywał Puchar Świata i 2 razy zajmował w nim drugie miejsce. Jest dwukrotnym mistrzem oraz wicemistrzem olimpijskim. Posiada 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata. Aż 4 razy wygrywał turniej 4 skoczni, a w dodatku 4-krotnie był w nim drugi i raz trzeci. Zdobywał srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach. Wygrywał także zarówno turniej czeski, jak i turniej szwajcarski. Za zdobycie wielkiego szlema skoków dodajemy mu 10 punktów. W pojedynczych konkursach Pucharu Świata zwyciężał 33 razy i 73-krotnie stawał na podium. Nadszedł czas na najściślejszą czołówkę naszego rankingu, czyli czołową piątkę. Grono najbardziej elitarnych zawodników w historii otwiera Kamil Stoch. Pierwszy Polak w tym zestawieniu zanotował w ten sposób awans o 2 pozycje, przy dorobku wynoszącym aż 175 punktów. Kamil Stoch posiada 2 kryształowe kule za Puchar Świata. Stawał również na drugim i dwukrotnie na trzecim stopniu podium w tym cyklu. Jest 3-krotnym mistrzem olimpijskim. Zdobywał złoty i srebrny medal Mistrzostw Świata, a także dwukrotnie triumfował w turnieju 4 skoczni. Jest wicemistrzem świata w lotach i zdobywcą drugiego oraz trzeciego miejsca w Pucharze Świata w lotach. Jest także najlepszym zawodnikiem w historii turnieju Row Air. Wygrywał go dwukrotnie i 1 raz zajmował drugie miejsce. Jest jedynym skoczkiem na świecie, który wygrywał wszystkie konkursy jednej edycji turnieju 4 skoczni i jednocześnie zdobył wielkiego szlema skoków, za co przysługuje mu łącznie 20 dodatkowych punktów. 36 razy wygrywał konkursy Pucharu Świata i 71 razy stawał na podium. Pora na miejsce 4. Tuż za podium naszego rankingu znalazł się najwybitniejszy austriacki skoczek Gregor Schlierenzauer. Zanotował więc spadek o 1 pozycję. Jego wynik to 177 punktów, czyli zaledwie o 2 więcej od Kamila Stocha. Schlierenzauer dwukrotnie sięgał po Puchar Świata i 3 razy był w nim drugi. Jest dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim, a także mistrzem i 3-krotnym wicemistrzem świata. 2 razy wygrywał turniej 4 skoczni, raz był w nim drugi i raz trzeci. Jest mistrzem i wicemistrzem świata w lotach. Aż 3 razy zdobywał małą kryształową kulę, a także 2 razy był drugi i raz trzeci w Pucharze Świata w lotach. Dwukrotnie triumfował w turnieju nordyckim i raz w letnim Grand Prix. Jest rekordzistą pod względem zwycięstw w pojedynczych konkursach
i ma ich na swoim koncie aż 53. Dodatkowo 88 razy stawał na podium. Nadeszła pora na podium naszego rankingu. Trzecie miejsce zajmuje w nim Janne Ahonen. Reprezentant Finlandii spadł więc o 1 pozycję, zdobywając 181 punktów. Ahonen aż 8-krotnie kończył Puchar Świata na podium. 2 razy wygrywał, 2 razy był drugi i 4 razy trzeci. Co ciekawe, nie zdobył żadnego indywidualnego medalu olimpijskiego. Jest za to dwukrotnym mistrzem świata i dwukrotnym brązowym medalistą. Janne Ahonen to prawdziwa legenda turnieju 4 skoczni. Jako jedyny wygrywał go aż 5-krotnie, jednocześnie zajmując 3 drugie i 2 trzecie miejsca. Daje nam to niewiarygodny wynik aż 10 turniejów zakończonych na podium. Ponadto ma na swoim koncie 2 srebrne i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata w lotach, a Puchar Świata w lotach kończył na 1. i 3-krotnie na 2. miejscu. Był również drugi w turnieju nordyckim i wygrywał letnie Grand Prix. Zwyciężał w 36 konkursach Pucharu Świata i najwięcej razy ze wszystkich skoczków stawał na podium. Dokonywał tego w aż 108 konkursach. Czas na drugiego najwybitniejszego skoczka w historii według naszego rankingu, a jest nim Adam Małysz. Drugi w tym zestawieniu Polak awansował o 2 pozycje, zdobywając do niego 196 punktów. Adam Małysz 4 razy zdobywał kryształową kulę za Puchar Świata i raz był w nim trzeci. Posiada 3 srebrne i 1 brązowy medal olimpijski. Jest najwybitniejszym skoczkiem w historii Mistrzostw Świata. Ma aż 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal. Wygrywał turniej 4 skoczni i raz był w nim trzeci. Nie zdobył żadnego medalu Mistrzostw Świata w lotach, jednak w Pucharze Świata w lotach zajmował 1., 2. i 3. miejsce. Jest najlepszym skoczkiem w historii turnieju nordyckiego. Wygrywał go 3 razy i 2 razy był w nim drugi. 3 razy triumfował także w letnim Grand Prix. Konkursy Pucharu Świata wygrywał 39 razy, a w czołowej trójce pojawiał się 92-krotnie. No i w ten sposób doszliśmy do zwycięzcy naszego rankingu, którym bezsprzecznie jest Matti Nykänen. Zmarła w ubiegłym roku legenda skoków po raz kolejny z dużą przewagą zwyciężyła w naszym zestawieniu, zdobywając 219 punktów i drugiego Adama Małysza odsadzając aż o 23. Nykänen 4 razy wygrywał Puchar Świata i 1 raz był w nim drugi. Jest 3-krotnym mistrzem i wicemistrzem olimpijskim. Zdobywał złoty, srebrny i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata. 2 razy wygrywał turniej 4 skoczni oraz był w nim 2 razy drugi i raz trzeci. Zdobywał złoty, srebrny i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata w lotach. Ponadto wygrywał turniej szwajcarski i zajmował w nim 2. miejsce oraz wygrywał w turnieju czeskim. Dodajemy mu 10 punktów za skompletowanie Wielkiego Szlema. Triumfował w aż 46 pojedynczych konkursach i 76 razy stawał na podium. Na tym kończymy zaktualizowany ranking 20 najlepszych skoczków w historii. W komentarzach możecie podzielić się swoimi opiniami na temat tego, jak powinna układać się czołówka najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.